Witam Panie Krzysztofie. Witam. Kosimy kukurydzę, już prawie kończymy dzisiaj. Tak, Zimny czwartek, taki już listopadowy, 20, dzisiaj 20 chyba, listopad. nawet nie patrzę, 20. No, 20. Bardzo zimno. Jak w tym roku u Pana ta kukurydza? Koło 10 ton z hektara, nie? To nie jest najgorzej, bo nie tam jest najgorzej. słyszałem, że nawet 7-6 ton, tak ludzie tam Tak, nucą. tak. Ale jakieś tam 15 też nam się zdarzało kosić, bo trochę pojeździliśmy po tak. tej Polsce tymi kombajnami. Tak. Za nami Arbos. Tak. Ale to nie przyjechał z nami na pokazy dzisiaj. Dzisiaj Nie, to robimy jest- Aupaxem kombajnem. 3 lata u mnie jest. 3 lata już u Pana. To Tak. jest jeden z pierwszych tak naprawdę, Tak, co były, bo on jest jeszcze na silniku Kolera. tak jest. Na silniku Kolera. Pierwsza Pana nowa maszyna, czy miał już Pan wcześniej jakieś nowe Kubotę maszyny? miałem nową, nie? Ciągnik Kubotę, tylko 70 koni, nie? I teraz później padła decyzja na większy, niego, nie? To a jest, teraz już maszyny, można powiedzieć, że po rebrandingu tak, dużo się nie zmieniły, trochę designem, ale pod nazwą już Aupax. Aupax, tak? No i dzisiaj u Pana testujemy ten kombajn rotorowy. Tak. I jak to Pan widzi po tych pierwszych ja testach? bardzo dobrze to oceniam. Z mojej perspektywy jest bardzo mały kombajn, ale zwinny i Kompaktowy taki, kompaktowy, tak jak na nasze tu takie nie? No właśnie, jakie hektarowe. gospodarstwo? Jak Pana gospodarstwo wielkościowo wygląda? wielkościowo, tam mam teraz z dzierżawami 60 hektarów, nie? Mhm. Ale takie kawałki są po hektarze, po pół. No tak jak tutaj nawet, Tak, nie? to jest Ładny kawałek długi, ale ładny. przedzielony przez rów. Tak, przedzielony przez rów i to są takie, ten kombajn funkcjonuje w tym przypadku lepiej, bo Duży jest kombajn? waży nawroty, wszystko Dokładnie. i tego wszystkie na takie małe pałacie ziemi to są takie mniejsze, lepsze. Czasami duży kombajn ma mniejszą wydajność na tym Tak. małym kawałku niż ten mniejszy. Tak. Ale z tego co wiem, to już tam jakiś kombajn Pan miał wcześniej. Miałem klasa. Sprzedany już. Sprzedany, bizonem siekłem też, nie? Ale klasa Co z miałem. tym bizonem było nie tak, że Pan go wymienił na klasa później? No bizon. Przeżytek. No, nie, no może nie, no może przeżytek, no może dobrze powiedzieć. No i z tego klasa też miałem starego, bo 87 rok, nie? To w sumie chyba dużej 106. różnicy między bizonem nie było, co? Z 10 Jedynie lat? zbiornikiem było tylko, że miał 3 tony miał klas, nie? Miałem też przystawkę Do klasowską kukurydzy? do kukurydzy, raz zesiekłem, ale to wszystko takie, no starszym Czyli trzeba kombajn było tam już tych remontów trochę jednak tak, zrobić. Tak. I nie pakowałem w tego pieniędzy, tylko mówię, może by się Sprzedać. zastanowić, może właśnie nad nowym czy nad czymś. I nie? teraz co, od paru lat usługa, czy jak to wygląda? Dawno już Pan nie ma tego klasa? Nie, ja klasa mam w tym roku sprzedałem. A, czyli też żniwa jeszcze chodził. Też żniwa jeszcze chodził, tak. Okej. Tak. I poszedł razem z tą przystawką, to wszystko poszło w komplecie. Poszło w komplecie. No i teraz jakieś tam myśli nad nowym kombajnem. No raczej... I pytanie, czy kombajn rotorowy, czy klawiszowy? Ile kukurydzy Pan sieje właśnie? 60 hektarów tej kukurydzy to bym przystał przy tym rotorowym. Nie? A czyli większość w gospodarstwie tak naprawdę większość kukurydza. jest kukurydza, bo na ziarno się przebranżowiłem bardziej na ziarno. No w tym roku kukurydzę, chyba nie? trochę Pan nie trafił, co z tą kukurydzą? Ta cena jest taka, jaka jest. Tak, cena jest słaba, chociaż dzisiaj już na Wipaszu poszła 450. O, czyli coś tam do Tak. góry ruszyło. Drygło, tylko że miałem zakontraktowaną po 430 i mnie znowu, jak to się mówi, Czyli kontrakt trzeba spełnić, a Tak. nadwyżka będzie a już nadwyżka. ta lepsza. Tak, Ale wilgotność nie jest najgorsza, bo chyba Nie. nic tam nawet nie potrącą, to jakaś 30 się 30 trafiła. była, tak. A wcześniej jak Pan kosił? 35, 36, No te 6% jak już potrącą, nie? To 40 też odstawiałem. Ale też z tą 40 to jest taki problem, już nie chcą jej tam 40 brać, nie? pojechaliśmy z Biersk, wzięli mi na Gorzelnię, bo nie chcieli tu wziąć. Nie chcieli wziąć. A w Nie. ogóle w jakim my rejonie jesteśmy? Bo My tego nie jesteśmy w powiedzieliśmy. rejonie, nie wiem jakby to teraz określić, między Kołem a Koninem, ale tak... Miejscowość Kościelec? Tu jest Trzęśniew dokładnie, Kościelec jest 6 km dalej. Nie? Niedaleko, w sumie to jest Wielkopolski. Wielkopolska. No, można powiedzieć, że środkowa, tak? Aż chyba A, tak, można raczej powiedzieć. środkowa. Trochę więcej o tym Arbosie. Ile lat już go Pan ma? 3 lata z Tego co 3 tam lata mówiliśmy. mam, tak. To 3 jest lata główny Arbos. koń pociągowy na tym No teraz gospodarstwie? to jest ten główny koń pociągowy. Jakie jeszcze maszyny u Pana tu pracują? Yy, Jakiś Władimirec nawet widziałem był. Władimirec to jest taka przystawka troszkę, tylko No. takie może hobby, bardziej jak Ale co trochę te- do siana, trochę tak, trochę tak. Takie lekkie roboty. Takie Jak do lekkie opryski to- jeszcze, czy już nie? Nie, Władimirca? opryski już kubotą robię. Kubotą. Tam widziałem w Kubocie jakiś ładowacz chyba nawet czołowy, I nie? ładowacz, tak. Arbosik. Plan na nowy ciągnik następny, czyli można powiedzieć, że inwestycje w te maszyny były raz za razem. Tak. Nie inwestuje Pan w jakieś tam używane, Nie. tylko i wyłącznie nowe. No teraz kupiłem talerzówkę do niego 3-metrową. 3 metry i 3-metrową, daje sobie radę. Daje sobie radę i 3-metrową dosyć ciężkała jest, bo z wałem takim wielkim i ona ma ponad 2 tony, nie? No to całkiem sporo. No to także
już, ale daje sobie radę. Mówiliśmy o ziemiach w gospodarstwie, że 60 hektarów, ale jakie to są ziemie? To są Ziemie dobre, średnie, mozaika, mieszane? średnia klasy, bo to nie jest tak wyskokowa ziemia czy coś, tylko i mozaika przede wszystkim. Jest piach, jest lepsza, jest piach. i Czyli lepsza. co, od tej szóstki do trójki, dwójki? No nie, do Dwójki czwórki, nie ma. czwórki, Czwórka, czyli czwórka, piątka, szóstka. Tak, czwórka. Może gdzieś tam momentami trójkę gdzieś złapie, ale tak to nie. A jakie jeszcze inne uprawy w gospodarstwie? To jest sama Uprawy, no kukurydza? trochę przężyta, jeszcze sieje mieszanków różnych, no tam jest... Jakie jeszcze wydajności tam osiągają te przężyto? Przężyto w tym roku mi chyba wydało 6 ton z hektara, nie? To jak na te ziemię to nie najgorzej, nie nie? najgorzej, nie? Koło 6 ton chyba. A jak tutaj pogoda w tym roku sprzyjała, nie sprzyjała? Też nie. Też Szczególnie nas, dla kukurydzy, też, nie? Tak, Zimny maj, tak. Też nas nie popieściła ta pogoda. opady. Nie. No, opadów Żniwa było, później padało, nie? Żniwa padało, teraz padało cały czas, też nie było można sprzątnąć tej kukurydzy, nie? Mróz był, dostała szczała w mrozie we wrześniu, też niedobrze. I właśnie, to ją ścięło, ale ona nie tak, była tak. do końca dojrzała. Nawet te łodygi cały czas Tak. trafiają się zielone, nie? Tak. Od paru lat mówił Pan już ten klas, ale Tak. teraz, gdy nie ma tego kombajnu w gospodarstwie, muszą wejść usługi. I rano mieliśmy okazję porozmawiać chwilę i mówił Pan, że sporo kasy trzeba za te usługi jednak zapłacić. No trzeba. No. Jakby to Pan mógł przekalkulować, jak to Pan widzi? Jakby to widzieć, to Przy tyle hektarach kukurydzy no jakby było z odwozami z 50 000, to przypuśćmy na ratę może by było wtedy na 50 nowe 000 kombajn. same usługi, bo Tak, tyle mniej same więcej usługi. wyniosły. No. Czyli tak naprawdę ratę w zupełności ten Przypuśćmy kombajn... ratę, ja mówię tylko tak przenośni, że rata mogłaby być czy coś, nie? Ale Jeżeli wtedy by to policzyć, nie? Ja by to policzył, nie? To Czyli by 50 000 co sezon, Co a wiadomo, że koszty idą w górę, mogła... Tak. więc no, byłoby to później coraz więcej, no to Tak. ten kombajn mimo wszystko jednak się powoli tam spłaca, nie? Pomału by się spłacał, tak. Chiński kombajn, jak Pan się na to zaopatruje? Zaopatruje się tak, że Arbos też już jest trochę chiński. No teraz już jest tak naprawdę Teraz już jest Aupax całkiem już jest chiński, tylko bo chiński, jeszcze mój- Pana model chyba jeszcze Mój jest jeszcze zło. nie był chiński totalnie, bo to w 18 roku, a przejęli w 15. No i co, no trzeci rok i na razie nie mierzę i właśnie z tego względu trochę pod kątem tego, że Korbanek ten ciągnik mi wstawił, no to pod tym kątem patrzyłem na ten kombajn, nie? Nie patrzyłem nawet na inne firmy, na nic, tylko pod tym kątem, nie? Też myślę, że gwarancja tego serwisu, Gwarancja, serwis też jest W miarę do ciągnika, blisko. jak przyjeżdżał, to jest tak no, dosyć Szybko? Dosyć dobrze. Szybko, no to zaraz nie dojadą, bo 120 chyba kilometrów wychodzi. no wiadomo, że w 15 minut nikt nie przyjedzie, Ale nie? serwis jako serwis to jest dosyć dobrze. Oceniam bardzo dobrze nawet, można powiedzieć, nie? A w sumie co dalej tutaj po tej kukurydzy? Idzie jakaś talerzówka jeszcze, czy już to zostaje do wiosny? Pójdzie talerzówka i do wiosny zostanie, a dalej będzie znowu kukurydza, nie? Czyli za rok w monokulturze tutaj tak, mimo wszystko będzie kukurydza. To nie? będzie w systemie orkowym czy bezorkowym? W tym roku robiłem dużo bez orki. Wszystko praktycznie robiłem bez I jak orki. to wychodzi u Pana? No tak jak wyszło, tak jak raczej dobrze wyszło, może tak, ale może trzeba przeorać któreś pola. Ale liczył Pan jakieś koszty mniej więcej? Jest to Koszty jest porównywalnie? o wiele mniejszy, jak talerzówką zrobiłem wszystko, bo ja talerzówką wszystko robiłem, nie robiłem gruberami żadnymi niczym. Czyli tylko talerzówka w miarę głęboko? tak próbowałem badać to na 15 cm. Nie dałem rady więcej, nie? Może od talerzy idzie, może od czegoś, no nie Ale wiem, 15 cm 15 talerzówką to i tak jest w miarę dobrze, Tylko nie? mogło być w niektórych momentach, że tą 15 też sięgało, niektórych mogło nie sięgnąć 15, Dokładnie. nie? A z Urki nie zrezygnuję jeszcze, Ale jakieś tam ale plany się w głowie pojawiają. ale odeszłem już dużo od uprawy No, orkowej, przede nie? wszystkim czas. Tak. To jest to, no i co paliwa to ogrom więcej, nie? A jaki na pług Urce. Pan ciągnie tym Arbosem? 5 Unię Grudziądz. Piątkę Pan ciągnie? Tak. Bo on tutaj ma co, 120 koni? I tą 5 ciągnę, no troszkę już tak Ma co robić. ma co robić. Dziękuję Panu bardzo Dziękuję. i mam nadzieję, że spotkamy się już później przy jakichś tam rozmowach o kombajnie. No, może i dojdzie do skutku, może jak. To do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.